Andrzej Kmicic, jak i Włodyjowski i Skrzetuski mieli swoje pierwowzory historyczne. Henryk Sienkiewicz, tworząc postać Kmicica, sięgnął do historii Samuela Kmicica, chorążego orszańskiego. Data narodzin Samuela Kmicica nie została odnotowana, choć w niektórych źródłach pojawia się rok 1630 i miejscowość Babinicki. Może dlatego Andrzej Sienkiewicza nazwał się Babinicz. Znana nam historia Samuela Kmicica herbu Radzic zaczyna się wiosną 1655 roku podczas walk z Moskwą. Walczył pod Mochlewem jako porucznik chorągwi litewskiej. W potopie Sienkiewicza Andrzej Kmicic staje z początku u boku Radziwiłła. Samuel nie był zwolennikiem hetmana Janusza. 23 sierpnia 1655 roku przystąpił do konfederacji w Wierzbołowie, której uczestnicy wypowiadali posłuszeństwo hetmanowi. Jako przedstawiciel konfederatów udał się do polskiego króla Jana Kazimierza. Władca obiecał delegacji uregulować należny żołd i zgodził się na rozdanie dóbr Radziwiłła wojskom litewskim. Po takiej obietnicy Kmicic wrócił na Litwę i zaczął zajmować się rabowaniem ziemi należących do litewskiego hetmana. Samuel służył pod dowództwem Pawła Sapiechy. Rodzina Sapiechów i Radziwiłłów rywalizowały na Litwie. Ród Sapiechów wykorzystał układ w Kejdanach podpisany przez Janusza Radziwiłła ze Szwedami. Obwołano Radziwiłła zdrajcą. Kmicicowi przydzielono nadzór nad przejmowaniem własności hetmana Radziwiłła. Samuel Kmicic był znanym awanturnikiem i pijakiem, co akurat Sienkiewicz opisał w scenie pijatyki w Lubiczu. Pieniactwo i praca szablą z pewnością nie była mu obca. Pod koniec grudnia 1655 roku nasz bohater przystąpił do Konfederacji Tyszowieckiej. Była ona zawiązana z inspiracji hetmana wielkiego koronnego Stanisława Rewery Potockiego i hetmana polnego koronnego Stanisława Lat-Korońskiego w celu działań wojennych przeciwko Szwedom. Konfederacja była skutkiem oblężenia Jasnej Góry przez Szwedów. Czy Kmicic bronił klasztoru? Tego nie wiemy. Samuel Kmicic był znakomitym żołnierzem, który wsławił się w wojnie ze Szwedami i Rosjanami. W 1656 roku oznaczył się w walkach przeciwko Rosji w bojach nad Berezyną. W 1658 roku został chorążym orszańskim. Kolejnego roku udał się do Kurlandii, by tam kontynuować boje ze Szwedami. Kmicic popadł w konflikt z dowódcą hetmanem Michałem Pacem, co stało się z przyczyną buntu, który wywołał Samuel. Z inicjatywy Pawła Sapiechy w styczniu 1660 roku wojska Kmicica zaprzestały walki. Konfederaci zażądali wypłaty zaległego żołdu, a Samuela Kmicica obwołali pułkownikiem wojsk litewskich. W efekcie Jan Kazimierz obwołał Kmicica infamisem i polecił skonfiskować jego dobra. Jednak już w maju 1660 roku jego bunt został zapomniany. Sytuacja militarna w kraju zmusiła króla do puszczenia w niepamięć buntu Kmicica. Wtedy Samuel Kmicic jako zrehabilitowany ruszył na wschód i wziął udział w wojnie przeciwko Rosji. Dowodził strażą przednią armii. Zapisał się chwalebnie w bojach pod Smoleńskiem i Briańskiem. Kmicic dzięki wojennym zdobyczom dorobił się ogromnego majątku. Dbał także o rodzinę. Dla brata u króla wystarał się o urząd stolnika orszańskiego. W 1665 roku po śmierci Pawła Sapiechy niemal od razu większość jego dotychczasowych stronników przeszła do antypasowskiej opozycji. Samuel Kmicic pamiętał swój konflikt z Michałem Pacem. Odszedł ze służby wojskowej. Chorąży orszański zajął się polityką.
Udzielał się w powiecie orszańskim i województwie mińskim. Aktywność polityczna najwierniejszego stronnika zmarłego hetmana Sapiechy nie spodobała się zwolennikom nowego hegemona na Litwie, Michała Kazimierza Paca. W 1670 roku Samuel został napadnięty i poturbowany przez zwolennika Michała Paca. Hetman Michał Pac nie odpuszczał. Kmicic oraz inni opozycyjni aktywiści skazani zostali na banicję. W 1674 roku hetman Jan Sobieski zostaje królem polskim. Kmicic wykorzystał sytuację polityczną i poparł elekcję Sobieskiego. Nie było tajemnicą, że Sobieski nie przepadał za rodem Paców, jak i Samuel. Stronnikiem króla na Litwie został Michał Kazimierz Radziwiłł, który po śmierci Sapiechy został politycznym patronem chorążego orszańskiego. Kmicic został porucznikiem chorągwi husarskiej hetmana polnego Michała Kazimierza Radziwiłła. W tym też roku walczył u boku Sobieskiego podczas jego wyprawy na Ukrainę. Dowodził tam lewym skrzydłem wojsk litewskich. W 1676 roku uzyskał godność strażnika wielkiego litewskiego. Urząd nakładał na Kmicica obowiązek ubezpieczania królewskiego wojska w marszu, dowodzenia strażą przednią i wystawiania czat. Samuel Kmicic był dwukrotnie żonaty, jednak nic nie wiadomo, by jego wybranką była Oleńka Bilewiczówna. Pierwsza żona nie jest znana. Może była nią Oleńka? Natomiast drugą była Anna Kantekuzen, wdowa po Albrechcie Konstantym Ciechanowieckim. Kmicic dopiero pod koniec życia wycofał się z życia politycznego. Znalazł sobie pasję. Pieniactwo i awanturniczy charakter dał o sobie znać. Skarżył się po sądach z wszystkimi sąsiadami. Samuel Kmicic zmarł 13 kwietnia 1692 roku. Prawdopodobnie miał około 60 lat.